Cześć, witam Was na moim kanale. Pytaliście się, jak wygląda kwestia z przerabianiem symboli narodowych, z modyfikacjami godła i tak dalej. Czy to jest karalne, czy nie, czy to wręcz przeciwnie jest dozwolone? Zapraszam na odcinek, w którym będziemy to analizowali. Polskie symbole narodowe chronione są przez przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, ale także w oparciu o kodeks karny, czy chociażby nawet o przepisy ustawy o ochronie znaku Polski Walczącej. Jest nawet taka ustawa, ale także kodeks wykroczeń. Symbole narodowe są dobrem wspólnym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którzy mogą się właśnie nimi posługiwać i równocześnie mają obowiązek otaczania ich czcią oraz szacunkiem. Jest to zwłaszcza podkreślone poprzez artykuł 137 paragraf 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny państwowy znak, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast tutaj warunkiem odpowiedzialności karnej jest, żeby sprawca zamanifestował cel zlekceważenia, czy raczej właśnie wyrażenia takiej pogardy określonego znaku. Tutaj samo znieważenie można popełnić jedynie z namiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Tutaj kluczowa jest intencja. Nie jest istotne, jak takie dane działanie zostało odebrane przez inne osoby, które się temu przyglądały. Znieważenie polega na zademonstrowaniu w jakikolwiek sposób lekceważenia dla przedmiotu. I teraz się pytacie, jak to z tymi modyfikacjami, przeróbkami godła, które ostatnio można zobaczyć w internecie. Tutaj w grę wchodzi ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. To jest ustawa z 31 stycznia 1980 roku. Artykuł 16 ustęp 1 tej ustawy wskazuje, że symbole Rzeczypospolitej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Natomiast jest jeszcze ustęp 2, który wskazuje, że dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. No i właśnie z tych przepisów dopuszczających modyfikację symboli od lat korzystają producenci tzw. właśnie odzieży patriotycznej, ale także na przykład poprzez umieszczanie ich na koszulkach, bidonach, kubkach, flagach czy nawet kostiumach kąpielowych, też takie widziałem. Ustawa wprost przewiduje, że jest to dozwolone, jeśli symbol lub flaga są stylizowane lub artystycznie przetworzone. Takim artystycznym przetworzeniem jest chociażby zmiana kolorów na godle może być. Oczywiście, o ile nie pociąga ze sobą to intencji znieważenia tego godła. Tutaj w tym miejscu też warto przypomnieć o takim dosyć ciekawym przykładzie, gdzie został umieszczony symbol Polski Walczącej na kijach bejsbolowych. No i tutaj akurat sąd w tym wypadku orzekł, że doszło do znieważenia tej symboli, bo w uzasadnieniu wskazał, że kije nie kojarzą się ze sportem, ale z przemocą, z działalnością przestępczą. Chodziło o to, że w tym przypadku właśnie symbol Polski Walczącej został umieszczony na przedmiocie, który wywołuje jednoznacznie negatywne skojarzenia właśnie z agresją i z przemocą.